Jaka jest idealna długość odcinka podcastu? Pierwsza taka techniczna uwaga jest taka, że odcinek powinien mieć co najmniej 60 sekund, co najmniej 1 minutę. Dlaczego? Dlatego, że statystyki podcastowe działają w ten sposób, że żeby odsłuchanie zostało zliczone w tych statystykach, no to słuchacz powinien spędzić z tym odcinkiem właśnie minimum minutę, więc przy krótszych odcinkach może być tak, że po prostu tych odsłuchań nie będzie widać. Jeżeli chodzi o inne wskazówki, no to jest taka generalna zasada, że nie ma zbyt długich podcastów, są tylko zbyt nudne, więc jeżeli temat, o którym chcesz powiedzieć, wymaga na przykład 2 godzin, żeby się w niego wgłębić, no to tyle czasu warto temu tematowi poświęcić. Dopasuj długość odcinka do tematyki tego odcinka i do formatu tego odcinka. Jeżeli na przykład twój słuchacz ma się z twojego podcastu nauczyć nowych zwrotów czy słówek w obcym języku, no to pewnie taki odcinek powinien być krótki, bo ileż można tych nowych słówek przy jednym posiedzeniu wchłonąć. Jeżeli nagrywasz rozmowy z ciekawymi ludźmi, to taka rozmowa może być długa albo nawet bardzo długa i to raczej nikomu nie będzie przeszkadzać. Generalna zasada kolejna jest taka, że im większy wysiłek jest wymagany od słuchacza, tym krótszy powinien być odcinek. Dlatego, że pojemność naszego mózgu i nasze możliwości przetwarzania danych są ograniczone, więc jeżeli wymagasz od słuchacza wysiłku umysłowego, to on się po prostu męczy i nie będzie prawdopodobnie słuchał zbyt długo czegoś, co w pewnym momencie gdzieś przestanie mu się mieścić w głowie. Znajdź balans między wartością odcinka a długością tego odcinka. To jest bardzo ważne, bo krótkie odcinki są super. Tyle tylko, że słuchacz zadaje sobie pytanie, ileż ja mogę wartości wyciągnąć z takich 10 minut na przykład. No więc jeżeli jesteś w stanie w ciągu 5, 10, 15 czy 20 minut dać dużo wartości, to super. Jeżeli trzeba więcej czasu, żeby tę wartość dostarczyć, no to odcinek powinien być dłuższy, przy czym jeżeli zaczynasz nagrywać podcast, to sugerowałbym zacząć raczej od krótszych odcinków, dlatego że i tobie łatwiej będzie je przygotować, i słuchaczom łatwiej będzie zaryzykować poświęcenie na przykład 15, 18, 20 minut na kontakt z jakimś nowym podcasterem, niż zaryzykować na przykład 1,5 godziny. Oczywiście nie ma przymusu, każdy może wyłączyć odcinek tak szybko jak chce, ale jest taka pokusa, że jeżeli chcę poznać nowy podcast, no to chciałbym posłuchać przynajmniej jednego całego odcinka. Więc jeżeli zaczynasz nagrywać i te odcinki nie są bardzo długie, to obniżasz próg wejścia dla nowych słuchaczy. Jeszcze jedna wskazówka na co dzień. Eksperymentuj i patrz na wyniki. W statystykach swojego podcastu, w Spotify, Apple Podcasts czy na YouTubie, jeżeli tam publikujesz również swój podcast, można zobaczyć takie statystyki pokazujące, jak ubywa słuchaczy w czasie. Ile osób zaczyna słuchać, to jest zawsze 100%, no i później jak w miarę trwania odcinka tych ludzi jest coraz mniej, no bo to jest naturalny proces. No i teraz, jeżeli zauważysz, że ci słuchacze w jednym, drugim, trzecim odcinku w pewnym momencie zaczynają masowo odpływać, no to jest sygnał, że jeżeli to nie był jeden odcinek, tylko właśnie kilka, że to jest jakiś próg bólu w przypadku twoich słuchaczy i być może wtedy warto by było skończyć odcinek. Jeżeli szukasz wskazówek na temat tworzenia podcastów, to mam ich dla ciebie więcej. Zapraszam na stronę podcastpro.pl.